Dzień dobry. Dzisiaj dzień wietrzny, ale słoneczny i dzień pod znakiem przycinki lipy. Na początku trochę ptaków, ale na szybko, więc nie nagrałem. A teraz drabina i pewnie trzeba będzie troszeczkę skrócić tą fryzurę. Sprzęt mam już przygotowany. W zasadzie tym razem zdecydowanie lepiej niż było pierwsze podejście ścięcia, wtedy jak ścinałem orzecha. Wtedy to był odcinek 90, teraz 190. Przypadek? No przypadek, po prostu. Ale ogólnie zachęcam, żeby wrócić do tego odcinka 90. Sam to przed chwilą zrobiłem, bo już sporo czasu minęło. Wtedy jak ścinałem orzecha, no to tą lipę odpuściłem, no bo z tą ciężką, dużą piłą nie dawało rady. A tu dwie piłki, w sumie tą kiedyś pokazywałem. Nawet nagrałem o niej pełen test. Film można znaleźć na moim kanale. Link będzie też pod tym filmem. I ta jest naprawdę super piłka. Elektryczna, lekka i poręczna. Do tego przecież też jest sztyca. Piłka z tamtego roku i w sumie cały czas działa. No i w razie czego ta jednoręczna też spalinowa. Gdyby ktoś był ciekawy, no to oczywiście link do tego sprzętu w komentarzu. To piła jak piła, ale z tego to jestem naprawdę super zadowolony i nie tylko w sumie ja, więc fajna sprawa, a szczególnie, że można odpiąć akumulator. No zresztą za chwilę to pokażę, jak będę ciął wierzchołek, bo pierwsze podejście to po prostu linki, żeby przywiązać drabinę do drzewa, potem siebie do drabiny, karabinczyki, a potem dopiero będę wychodził i jakoś tam po kolei ciachał. Jak to będzie wyglądało? No trzeba pewnie zerknąć gdzieś z daleka. Im wyżej, tym lepiej. No tak mniej więcej, żeby to z 1/3, 1/4 obciąć. Chodzi o to, żeby to nie stanowiło takiej chorągiewki na wietrze, bo w tamtym roku jak były burze, były liście w lecie, to po prostu to się strasznie bujało. Tu nie ma innych wysokich drzew w okolicy. No i tak jak tamtą gruszkę z tyłu kiedyś zawaliło, tak się po prostu boję, żeby i tu którejś burzy w lecie nie rozerwało i nie zawaliło tych gałęzi. Także plan to, żeby przyciąć tak mniej więcej wierzchołek. Linką złapałem drabinę do drzewa, siebie do drabiny. No i już siedzę. Wysokość, no jak widać, grubo ponad dachem. Piłka mała też jest. No i spróbuję tyle ile w planie, czyli mniej więcej gdzieś na tej wysokości ciąć i same te wierzchołki uciąć i zostawić te grubsze tu mniej więcej na rozkraczce. Wysoko? No dosyć wysoko jest, ale do zniesienia. Jedyne co przeszkadza, no to ten troszeczkę wiatr, bo i chłodniej, no i gdzieś tam delikatnie też drzewo i drabina się bujają. Co było z daleka ode mnie, to już poprzecinałem. Tyle co na wyściągnięcie ręki. Zostawiłem takie małe, drobne, żeby sobie rosły i odbijały. Tu wysoko, pionowo nad głową i dosyć grube, więc nie ryzykuję tego ścinać po drabinie, a po prostu tyczka. Zawiązałem linę dosyć wysoko. Teraz gdzieś w tym momencie nadetnę to. Zejdę, pociągniemy za linę, no i wtedy to się łatwo ten wierzchołek złamie. A potem wyjdę znowu na drabinę i wyrównam, na przykład jak jest tu. Teraz podpięta przedłużka pod tą piłkę ręczną. No zawsze to jakieś prawie 2 metry więcej zasięgu. No i będzie obcięcie jednej gałęzi, która idzie w tamtą stronę na drewniany budynek. No i gdzieś tam próba teraz tego drugiego wierzchołka. No najgorsze jest to, że ten wiatr mas mniejszy, to się robi co chwilę większy. No i u góry niestety buja. Zobaczcie, i to naprawdę robi robotę. W życiu bym tam drabiny nie przystawił, nie dostał, a tak sobie końcóweczkę obciąłem i to dosyć grubą. No teraz przesunę, widać. No i te 2 metry wysięgnika naprawdę
Super sprawa. Także tą piłkę chyba po raz kolejny polecam. Prawa strona skończona. No cały ten żagiel, cały wierzchołek ścięty i w zasadzie wszystką tą drobnicę małą piłką ciąłem. Jedynie co, teraz wziąłem tą spalinową, żeby przeciąć no już takie kilkanaście centymetrów, żeby tej małej nie męczyć. Tam jest akumulator, więc w sumie bateria. Zaraz ją też podładuję, no bo chwilę z przestawianiem drabiny obok też się schodzi. A obok, po tej sztycy, też troszeczkę już jak widać tam dalej zacząłem przecinać, więc prawie pół można powiedzieć, że ścięte. Niby na tej drabinie siedzę i tak sam, ale we dwóch jakoś zawsze tak pewniej. Czy od dołu przytrzymać drabinę jak tu, czy po prostu podać piłę, sznur, czy pociągnąć za sznur, bo czasami też zdarzyło się tak, że na przykład łamaliśmy wierzchołek. No i w sumie zawsze to bezpieczniej. Zostało niedużo, więc myślę, że jeszcze z godzinkę i powinno się udać. Dzisiaj no w zasadzie nie wiem, czy coś oprócz tej lipy ogarniemy, no ale z tym to trzeba też się przecież nie śpieszyć i powoli. Zawsze to jak widać praca na wysokości. Powiem tak, został już ostatni wierzchołek, najwyższy szczyt. No i dobrze w sumie, bo wiatr coraz zimniejszy i niby wieczór, a on coraz większy. Słońce gdzieś tam sobie zachodzi, więc jeszcze pewnie z pół godzinki i będzie po robocie. Jak widoczek dookoła? No mniej więcej coś takiego. Wysoko, myślę, że 2 razy więcej wyżej niż dom. Potem pewnie z ziemi z timelapsa będzie lepiej to widać. Tu przywiązany sznurek. Teraz gdzieś sobie to nadetnę. Jeszcze nie wiem w którym miejscu. Zejdę na dół, no i będziemy liną to ciągnąć. Ale nie mamy to poniszczyć. I elegancko wyrównane. Tak to wszystko teraz zostanie. No myślałem 2-3 metry, finalnie pewnie ze 4 spadło, ale no takich grubych jak tu na przykład, no to nie było sensu zostawiać. Jak wysoko to jest? No widać, że sporo wyższe niż nawet ten murowany budynek. Także teraz pomalutku schodzić, no i pomalutku też kończyć, a w zasadzie to sprzątać te wszystkie gałęzie. A od dołu tak to finalnie wygląda. Wszystkie te żagle, które szły do góry, ścięte. W zasadzie sprzątania to dużo nie będzie, bo tata w międzyczasie sprzątał i wszystko jest poobrzynane co grubsze. Został ten wierzchołek największy, najwyższy, który teraz na końcu był ścinany. No i jaka tu jest grubość? No myślę, że jakieś 12-13 cm, może trochę mniej. Finalnie chyba tak to zostanie, nie ma już co kombinować. Jest troszkę wyżej niż orzech, ale wiadomo, orzech już odbija i to co ścinałem też się ładnie zrównało. Ta lipa pewnie też za 2-3 lata się ładnie wyrówna i ten wierzchołek się też zrówna. Tu były gdzieś takie gałązki, które odbiły w tamtym roku, bo chyba 2 lata temu robiłem podcinkę. Nie wiem, czy to będzie widać, bo już takie słońce słabe. O, na przykład ta gałązka tu. I takich jest więcej. Więc myślę, że i tam spokojnie się to wyrówna. No dobra, to teraz ściągać tę drabinę. I żeby nie było, piesek oczywiście też cały czas z nami był. Pomagać nie pomagał, dopingował. Ogólnie za dużo nie nagrałem, więc i on tylko symbolicznie. A wracając do samej przecinki lipy, było tak, jest tak.
troszeczkę więcej niż planowałem, no ale grubych gałęzi konarów nie było co zostawiać. Myślę, że i tak spokojnie sobie to poradzi. Mam przykład, gdzie obserwuję od kilkunastu lat jedną lipę, która była bardzo mocno skrócona, w zasadzie myślę, że prawie o połowę, no i po tych kilku czy kilkunastu latach stworzyła taki ładny pióropusz. I w tej chwili myślę, że wygląda nawet lepiej niż wyglądała wcześniej. Także mam nadzieję, że ta moja też za kilka lat taką ładną fryzurkę sobie zapuści. Jakiś czas temu pytałem Was też, czy lubicie timelapse, bo ja bardzo lubię. Więc teraz na koniec taki zlepek wszystkich tych krótkich timelapsów w jeden długi. Jak to wyglądało z perspektywy Ziemi oczywiście. No bo ja się góra dół okicałem po tej drabinie. Niby nie było ciężko, no ale sporo czasu się zeszło. Powoli i ostrożnie, bo to zawsze na wysokości. No i też obserwowaliśmy gałązka po gałązce, którą przecinać, którą zostawiać, no tak, żeby to drzewko faktycznie na pewno przetrwało, no i jakoś wyglądało, nawet teraz po tej przecince. Chociaż patrząc na to, no myślę, że dopiero za rok będzie widać finalny efekt. Odcinek ogólnie tym razem krótszy. Zazwyczaj jak nie jestem sam na siedlisku, to jest po prostu krótsze nagrywanie, mniej tego nagrywania, więc i na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.